Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnych wojażach Marcela. Co prawda nie jadę żadną trasę teraz jadę do pracy na nockę, nie swoją nockę, znowu nadgodziny trzepię, ale rano polecimy sobie gdzieś na nockę, na jeden dzień. To taki, wiecie, taki przedwyjazd przed głównym wyjazdem do Oławy, gdzie niedługo jadę, ale nie tylko. Nie jadę do Oławy bezpośrednio, miałem jechać do Wrocławia, tak jak wam mówiłem, do zoo, połazić sobie z moim synem najstarszym Adamem, ale jednak zmieniliśmy zdanie i nie lecimy na Wrocław, ale lecimy na Szklarską Porębę i te rejony. Nigdy z synem nie byłem, znaczy ja byłem na Szrenicy, byłem na wodospad Kamieńczyka, chciałbym pokazać te miejsca synowi i właśnie tam się udajemy. Nasz pierwszy cel to będzie Szklarska Poręba, jedziemy w środę po południu o godzinie 15. No, od nas jest 300 km, to myślę, że tak 4-5 godzin, jeszcze może zahaczymy o lagunę, także późnym wieczorem planuję przyjazd gdzieś pod Szklarską Porębę, tam walniemy sobie nockę, a rano pójdziemy na wodospad Kamieńczyka, a później przejedziemy się na Szrenicę wyciągiem krzesełkowym, taki mam plan. Potem jeszcze może jakieś zamki, tam jest pełno zamków, słuchajcie. Jadą tak jakby nie mogli. Tam jest pełno zamków do zwiedzenia i chciałbym pozwiedzać parę. Od razu skreślam zamek Książ, zamek Czocha, bo to są komercyjne molochy. Jak dla mnie, ja wolę takie bardziej rozpierdzielone, mniejsze i właśnie na takie sobie pojedziemy. Nie wiem, ile zdążymy zwiedzić właśnie. W każdym bądź razie dalszy plan naszej wycieczki na kolejne dni to jest Western City. Jest to kurde, nie pamiętam miejscowość. To jest między Karpaczem a Szklarską Porębą, jakoś tak mniej więcej. Też bym chciał synowi to pokazać, bo tam byłem z żoną, jeszcze dzieci nie mieliśmy, to wtedy tam sobie jeździliśmy. No i potem lecimy na tą Oławę, spotykać się, zobaczymy, kto przyjedzie do Muzeum Motoryzacji. Zostajemy tam do niedzieli i w niedzielę powrócimy z powrotem. Taki mam plan właśnie w te rejony. Zwiedzać kolejne zamki, może coś jeszcze się znajdzie po drodze, zobaczymy. Taki jest plan wyjazdowy. No dobra, ale skupmy się na ten odcinek. Nasz plan wyjazdowy jest taki, że ja jadę, nie wiem gdzie, w nocy będę sobie szukał, bo jadę na nockę, będę sobie szukał miejscówki, gdzie by tu pojechać. Chcę sobie trochę rowerem pojeździć, jutro być bardzo ciepło, bo będzie 16 stopni, to jest bardzo ciepło na ten okres, jaki mamy. No taki mam plan, także dobra, widzimy się z rana po mojej robocie. A few moments later. Panie i panewki, witam z samego rana. Zobaczcie, co tu mnie zostało, kurna. Ale my tu zaraz nagrzane webasto, tak jest, nagrzane, bo widzę, że się świeca w ogóle nie ten teges. Zaciągnijmy ręczny, włączmy nawiewy na maksa. Ciepełko miłe dmucha. I teraz weźmy skrobaczkę. I trochę gumką może, bo skrobaczka też widzę, kurde, dobra jest. Trochę pryśniemy. Jeszcze mam a teraz wam coś pokażę, patrzcie, zobaczcie, widzicie? To jest panel sterowania Li-Time'a, czyli mojej baterii akumulatora LiFo PO4 od firmy Li-Time 140 amperowej. Zobaczcie, BMS tutaj pali się na pomarańczowo. To oznacza, że zadziałało zabezpieczenie niskiej temperatury. Tutaj widzicie temperatura akumulatora 0. W nocy było -2 i spadło poniżej 0, dlatego włączyło się zabezpieczenie BMS i w tej chwili widzicie jest bezczynność, choć silnik chodzi, akumulator się nie ładuje, z tego względu, że akumulatory LiFo PO4 nie ładujemy poniżej 0. I to jest właśnie takie zabezpieczenie, które wydłuży żywotność waszego akumulatora. Jak widzicie, to pięknie działa. I teraz to dopiero ładowanie włączy się dopiero, gdy temperatura wzrośnie powyżej 5 stopni. Wyłącza się poniżej 0, a załącza się powyżej 5 stopni. Także no, niektórzy powiedzą, lipa, no i teraz ci się nie ładuje akumulator.
To jest właśnie takie, to jest jedna z przypadłości LiFePO 4 akumulatorów, że one właśnie nie ładują się poniżej zera. Mogą pracować do minus 20, ale ładować się powyżej zera. Ale jest na to rada. Ja mam akumulator akurat bez mat grzejnych, ale są akumulatory LiFePO 4 z matami grzejnymi, gdzie akumulator automatycznie jest podgrzewany powyżej zera i zawsze macie pewność, że on będzie ładowany. Także jeżeli chcecie skorzystać z oferty LiFePO 4 od firmy Litime'a, to oczywiście link zostawię w opisie filmu. Możecie sobie wybrać, jaki tam chcecie akumulator, z matami, bez mat, z BMS-em takim na Bluetootha lub też bez, jakie chcecie, do wyboru, do koloru. Najpierw lecimy do Biedronki, trzeba się obkupić w co nieco, bo zostaje do jutra. A jadę sobie w znane miejsce. Jadę sobie do Świętej, tam nad parking, nad Odrą. Chcę sobie posiedzieć w spokoju, w ciszy. A najpierw Biedronka. Wow. Jesus Christ, coś tam się przewraca. No, kupiłem się. Nieduże, 100 wydałem. Jedziemy teraz 39 km. Zaraz będziemy. Oj, ja w pracy, kurde, za 25 rano wywaliło prąd. Wszystko stanęło, kurde. Myślałem, że będę się po ciemku kąpał, kurde. No ale na szczęście przywrócili prąd w miarę szybko, w pół do chyba 6. Trochę śpiący jestem. No i dojechałam. Patrzcie, jaka piękna pogoda jest. No i to jest moje miejsce, ulubione miejsce. Zobaczcie, jak możecie zobaczyć, tu jest pusto, nie ma nikogo dzisiaj. Samochód taki brudny, kurczę, ja muszę go umyć normalnie, muszę umyć. I tutaj sobie będę spał, a na razie jestem potwornie głodny, jak diabli, to jest moja miejscówka. O. Bardzo ją lubię, później sobie oczywiście połazimy, ci co nie widzieli. Jeszcze raz wam pokażę, jak to wygląda. Dronem nie latam, bo jestem zmęczony, spać mi się chce, później polatamy, to wam pokażę co i jak. W tej chwili muszę... O, proszę bardzo, towar wypada. Kupiłem sobie takie różne badziewia. Jakieś śmieci wypadają, kurczę, nie będziemy śmiecić. Tu jest śmietnik w ogóle? Kiedyś był. Nie ma. Kupiłem sobie takie coś, o, tikka masala, też gotowiec taki. Będziemy testować. I różne takie pierdoły. Dobra, słuchajcie, ogarnę to wszystko. Co nieco i sobie coś na ciepło jeszcze zjem. I trzeba gdzieś się zdrzemnąć, ale to za chwilę. Wiecie co, ogrzewania chyba nie będę włączał w samochodzie, ponieważ dzisiaj ma być 16 stopni i już chyba o godzinie 10 ma być 8. Także będzie bardzo, bardzo ciepło. Znowu mnie to ciepło obudzi, więc to nie ma sensu. No. Tam mam mało wody, dlatego kupiłem w Biedronce 5-litrową bańkę i wlejemy do zbiornika, żeby na dzisiaj mi starczyło. No nie przygotowałem się. Cykwu. Standardowo. No i dobrze. I niech się napełnia. Łóżeczko jest pościelone. Czajniczek fajnie pylczy. Słuchajcie, aż żal normalnie się kłaść. Zobaczcie, jak ciepło jest, kurde. Ja już muszę to ściągnąć. W słoneczku porannym, kurde, a tak grzeje. W samochodzie będzie naprawdę ciepło. Nie ma sensu grzać. Zaczyna się ten etap nie grzania już w samochodzie. To sobie rzucę na razie do tyłu. O! A tu będziemy jeść takie ciasteczka. Puszysty biszkopt oblany kakaową polewą z pysznym mlecznym nadzieniem. Gustobello.
kupione w Biedronce, takie niby włoskie. Zobaczymy. Dobre. Włoskie. To musi być dobre. No nic, trzeba się zdrzemnąć. Nie ma to tamto. Zobaczcie, ile mam stopni. 10. 10 stopni, a na dworze jest 2. Już samochód się tak nagrzał. No podczas jazdy też. Patrzcie, jaką tam dziurę mam na dole, widzicie? Świeci. O tu. Tak zawsze było, przynajmniej jest wentylacja. Idę spać i widzimy się za jakieś parę godzin. Muszę się zdrzemnąć. See ya. Dzień dobry. Miałem wstać o 13. 14. No, tak sobie pospałem. Zobaczcie, jak kurde słoneczko świeci, kurde. Jednak to był dobry pomysł, żeby nie włączać Webasta. Wiecie dlaczego? No zobaczcie. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Widać? 27 stopni. Bez włączonego Webasta. No. O. Słoneczko świeci. Nikogo nie ma. Jestem sam. Jest 16 stopni na dworzu, słuchajcie. Muszę wstać i otworzyć drzwi busa, bo umrę. Otwieramy. O Jezu, i świeże wpada do środka. Świeże wpada do środka. Ale piknie, kurde. Ale piknie. W końcu się robi pogoda ładna i będzie ciepło. Już wszystko, żebym zorganizował, tak jak ma być. Ale zobaczcie, już nie trzeba ogrzewania używać. Kurka wodna. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Sprawdźmy, czy akumulator się już podgrzał na tyle. W sensie ten Li-Time'a. Czy już odpuścił mu BMS zimnotę jego. Czy jest możliwość ładowania? Tak, już puścił. Już ten akumulator ma 9 stopni. Zobaczcie, BMS już widzicie? Patrzcie. Już tutaj pali się na zielono. BMS-ik odpuścił 9 stopni akumulator. Także widzicie, tego zapomniałem wam pokazać przy recenzji akumulatora Li-Time'a właśnie. Tak, powtarzam jeszcze raz, to jest właśnie takie zabezpieczenie termiczne, dzięki czemu nie musicie się martwić. Po prostu jest pełna automatyka, nie uszkodzicie akumulatora i tyle. Najpierw zrobimy kawę, słuchajcie, a później na śniadanie zrobię sobie owoce w jogurcie z płatkami takimi, z malinkami. Zobaczycie, ja już to robiłem kiedyś nieraz i po prostu to jest poezja. Ale to później na razie, bo na razie nie jestem głodny. Kurde, miałem stać o 13, jest 14. Trudno. Dzisiaj jest to teraz taki chill out totalny, bo jutro, czekajcie, z rana. Jutro. Jak to wygląda? To Jezu, jutro to samo jest. Jutro ma być taka sama pogoda, więc dzisiaj taki chill out w samochodzie, tu w okolicy, nigdzie nie jadę, bo mam rowerek jeszcze, ale tu na rowerek sobie skoczę. Dobra, słuchajcie, by nie trzymać was w niepewności, powiem wam, co szykuję na najbliższe chwile. Kupiłem dwie bardzo ważne rzeczy do wyposażenia Perły, które idą do mnie, oczywiście z Chiny, na AliExpress kupiłem. Osobiście kupiłem teraz, zapłaciłem, żeby nie było, że nie będzie żadna reklama, nic. A mianowicie to, co zawsze sobie planowałem kupić i to, co już mówiłem jakiś czas temu, a mianowicie panele fotowoltaiczne. Właściwie to panel jeden, no kilka, nie wiem jak to nazwać, składany oczywiście, składany firmy Dokio. Jest to firma chińska polecana wśród kamperowców, bo zasięgnąłem rady między innymi na sfornych gaciach. Na forach piszą, że właśnie te panele odpowiadają mocy deklarowanej, które tam są. No już miałem na własne oczy, widziałem działanie takiego typu solara. Kupiłem solara o mocy 300 watów składanego.
Fajna taka walizka, 90 chyba 8 cm na 50, składa się to, kurczę, płaskie to takie są, wsunie się do tyłu, a w każdej chwili można to rozłożyć. Dobra, ale nie będę gadał, zobaczymy jak przyjdzie, potestujemy, pobawimy się tym, no znacie mnie, ja nie odpuszczę tematu pobawienia się tego i zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Druga sprawa to eliminacja ciepła, wilgoci, przede wszystkim z perły. Kupiłem tu w tym miejscu, będziemy montować szyberdach, można powiedzieć, no to nie jest taki szyberdach klasyczny, mały, taki 28 na 28 cm, szyberdach uchylny, z moskitierą, z wentylatorem wbudowanym, wwiewno-wywiewnym. No i zamontujemy sobie gdzieś w tym miejscu, bo wiecie, gotuję czasami tu w aucie, no, ograniczam też gotowanie przez to właśnie, że ta para, jak, słuchajcie, głupi czajnik jak gotuję, no to widzieliście co tu się dzieje dookoła. No i w lato jak będę sobie spał, uchylę sobie, tam jest moskitiera, będę mógł rozwalić na całą tą wysokość, deszcz mi nie wpadnie, woda nie wpadnie, bo jest, no to zobaczycie jak to wszystko przyjdzie, czyli wszystko wam zademonstruję. Będziecie oczywiście razem ze mną montować ten szyberdach w dachu. Myślę, że zamontujemy go gdzieś tu w tym miejscu na środku, bo tutaj jest belka taka stalowa. Tu będzie idealne miejsce na montaż tego typu urządzenia. Jest to szyberdach z oświetleniem jeszcze dodatkowo 8W. Ma takie 4 po bokach światełka. To ma chyba też 4 W, 4 czy coś. To tam to będzie jaśniejsze. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czekam aż to wszystko przyjdzie. No fajna sprawa, fajna sprawa. Także te dwie rzeczy do mnie przyjdą. Taki panel fotowoltaiczny na takie wypady dwudniowe, no to oczywiście mi się nie przyda, ale ja myślę pod kątem takim, na przykład jak teraz będę wyjeżdżał do Oławy, Szklarskie Poręby na 6 dni, czy później będę jechał 10 dni w busie robił na przykład, to tej energii może zabraknąć, a z panelami no raczej nie zabraknie. Teraz mi powiedzcie, może doradźcie mi taką sprawę do tych paneli fotowoltaicznych już, ja za pamięci, oczywiście tam jest sterownik do akumulatorów, taki zwykły, ale ja bym chciał MPPT, tak, to się mówi dobrze, tak, tylko że Victrona. I jaki to musiałby być sterownik Victrona do paneli 300 watowych? Możecie mi doradzić? Ja już tam widziałem jeden, ten sterownik Victrona, tam ma chyba maksymalną moc paneli, tam jest 290 chyba watów, a te mają 300. Nie wiem, czy można, nie znam się na tych parametrach, także jakbyście mogli mi coś doradzić, to mi doradźcie proszę. W sekcji komentarzy piszcie, ja bardzo chętnie poczytam i no chciałbym oprzeć to na Victronie, na Bluetoothie, żebym miał wszystko w telefonie, wiecie, ja mam świrę na punkcie kontrolingu, znaczy nie kontrolingu, to źle zabrzmiało, monitoringu różnych spraw, no i pójdę w Victrona, a te sterowniki Victrona MPPT, nie wiem, czy dobrze mówię, no, o Victron to Victron, no co będę o tym mówił. Dobrze, kawa mi się tu robi. Pyk. Zdecydowałem się na panele składane. Wiecie co, z doświadczenia może to tak źle by zabrzmiało, bo z doświadczenie mam zerowe. Raczej można powiedzieć doświadczenie opiniowe ludzi, którzy mają te panele fotowoltaiczne. I bardzo często jest tak, że stajemy samochodami w cieniu, prawda? Bo no wiadomo, w słońcu jak się stoi, ciężko się śpi. A taki panel można sobie wystawić na kabelku, rozłożyć. On jest lekki, bardzo lekki. Wystawić bezpośrednio na słońce. No jest to trochę upierdliwe, no bo wiadomo, zostawimy samochód gdzieś i to nie zostawimy paneli, trzeba je schować i wtedy samochód nie ładuje.
Ja bardzo często siedzę w samochodzie albo wjeżdżamy gdzieś na jakieś pstrągi, gdzie siedzimy po weekendzie. To takie coś mi się przyda. A to też jest mój taki test, bo jeżeli coś się sprawdzi, zobaczymy, czy ta moc paneli nie będzie za duża. Zobaczcie, coś wam pokażę. Patrzcie, teraz chodzi tylko tutaj baterię do kamery ładuję z Acusa i mamy pobór mocy na poziomie 19,26,4 W. Tak skacze, widzicie? Czyli około 1,5 do 2 amperów. Takie małe gówno, ładowarka do akumulatorów i właśnie router, który jest podłączony z tyłu, widzicie, zżera prąd. Także to wszystko jest prądożerne. Jeśli bym podłączył teraz laptopa, którego podłączę na pewno, bo mam nową gierkę, będę grał, kurde, projekt Zomboid, kurde, się zajarałem, ja lubię takie gry, będę sobie pykał. No, także takie małe rzeczy, zobaczcie, a zżerają dużo prądu i prąd się naprawdę przydaje. Planuję też podłączyć drugi akumulator. To już mówiłem w poprzednim odcinku i to zrobię też. I z tego, co tak podpatrzyłem w różnych konstrukcjach kamperów, campervanów, to jak są 2 akumulatory, to widziałem dwie ładowarki, właśnie te Victrona, nawet widziałem te, tylko że 50 trochę mocniejsze. Na każdy akumulator osobna ładowarka DC, DC po polskiemu. I chyba też tak zrobię. Nie wiem, chyba i też Victrona kupię. Kurde, chcę wszystko oprzeć na dobrym sprzęcie, niezawodnym, bo są tańsze rzeczy. Widziałem w Chinach po 400 chyba złotych. Są takie ładowarki DC, są po 450 polskiej firmy. Zapomniałem nazwy teraz. No ale ja chcę mieć monitoring Bluetootha i właśnie wszystko na Victronie, na jednej marce. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Trochę drożej, ale no, myślę, że warto. Dobrze, jak tam nasza kawa? Zrobiłaś się, czy nie zrobiłaś? Czekajcie, pomerdamy. O. Kurde, powiem wam, że zajebiste to jest. Kupcie sobie to, nie patrzcie nawet na firmę, ale kupcie sobie podobny, kurczę, bo jest zajebiste, kurde. Taki termosik, długo trzyma ciepło i to jest najważniejsze, kurde. W końcu nie piję zimnych napojów w moim kubku z białe kropki. No i to jest to, co Marcelek lubi. Dobra, to mamy. Temperaturka zaczęła spadać powoli. Chociaż w samochodzie niby mam 30 stopni. Ale nie to jest największym problemem. Wiecie, co jest największym problemem? Te zasrane muchy. Już zaczynają się, kurde, wszędzie latają, kurde, wysiadają na rękach, swędzi to wszystko, gówno zasrane. Teraz nie ma, chciałem, kamerę włączyłem, to pouciekały, a tak to, kurde, no nic nie mogę porobić, bo ciągle na mnie siadają. Jeden banan, pokroimy sobie. Wkurzają mnie te muchy, cholera, powiem wam. Szkoda, że nie ma malinek. Nie mogłem zdobyć, bo różki amerykańskie, no nie sezon. I kupiłem sobie takie płatki, łupienki z czekoladą mleczną i malinami. No to zobaczymy, czy to dobre, czy nie. Posypiemy. Trochę, całą, bo flaszkę wlejemy. O. Z tymi zdrowe i pożywne jedzonko. Bon appetit a la Marcel. Naprawdę dobre żarcie. Przyznam się wam, że trochę się zdrzemnąłem. Jeszcze. Trochę ludzi się tutaj zjeżdżało, patrzcie. Tam jakiś impost. Tu jakiś ten gościu chyba śpi w samochodzie z tyłu. No ale spokojnie. Wszyscy sobie pojadą. Już niebawem, jak się zacznie robić chłodniej. A słoneczko, zobaczcie. Kieliszek zachodowi. Trochę chłodniej się zrobiło i bardzo dobrze. A ja sobie jeszcze teraz chyba usiądę.
Po prostu sobie poczytam. Mam ochotę sobie poczytać. Trochę mnie głowa boli, pewnie z niewyspania. I ogólnie tak. Którą mam godzinę? 17:23. Znowu coś tu jedzie, widzę. No, taka pora, taka miejscówka. Mógłbym tu pojechać kawałek dalej, gdzie na pewno ludzi nie będzie, ale nie chce mi się tam jechać. Ja zostanę tutaj, bo i tak się ludzie wykruszą, że tak powiem. Dzisiaj mamy środę. Tak, środa. Środek tygodnia, także sobie polecą, jak się chłodnie zrobi. A zrobi się chłodnie, bo wieczorem ma być, zaraz wam powiem, żeby nie skłamać. No teraz jest niby 16 stopni, tak? 12, przepraszam, bo się zaktualniło. No i w nocy ma być 2 stopnie, 1 nawet ma być, o 6 rano ma być 1 stopień. Także Webasto będzie dzisiaj chodzić. Aczkolwiek jeszcze nie chodzi. Jutro jest dzień, to 17 stopni, jutro idę na rowerek pojeździć sobie. Dzisiaj pójdę wcześniej spać, to wcześniej sobie wstanę i z samego rana polecę. A tam to wędkarze chyba są. Tak mi się wydaje. No nic, powiem wam, że zobaczcie, już mam 19 stopni, chyba załączymy sobie Webastini, niech sobie grzeje. Oczywiście na minimum. O, ten już będzie jechał. 19 stopni, właśnie odjeżdża i gościu. On chyba tu przespał się trochę. A my przejdziemy się teraz tam. A co? Połazimy sobie. Ten już sobie pojechał, niech sobie jedzie. Dobra. Czapkę włóż. Gdzie jest czapka? Tylko ciemno już. Ale to nic. Na dworze jeszcze jest jasno. Przejdźmy się kawałek, tylko samochód jednak pozamykam, wiecie? O! Tak to właśnie wygląda. Przezornego Pan Bóg strzeże i tak dalej, żeby nie było. No a teren jaki stoi, o widzicie, Szenzona, żeście widzieli jak to wygląda. Tu tym wałem nieraz jechałem rowerem. Tutaj wiecznie jest pusto, nawet w lato, wiecie? Wieczorami tylko przyjeżdżałem w weekendy na grilla jakiegoś, a tak to byłem w szoku, że było pusto. Patrzcie jak pomost już zniszczony, a ja na niego wchodziłem swego czasu. Zobaczcie dokąd woda sięgała, to widać, do tego wału, jak była ta powódź. Tu aż się wylewało. Tu tak samo trzciny leżą, to wszystko widać, że jest takie, no, że woda to przyniosła. Jakieś tu spałem, pamiętacie? Tu w tym miejscu. Grilla tutaj robiłem. Kurde, zimno już się zrobiło. Dość chłodno, dość chłodno. To była przeprawa promowa, czy coś takiego. Bardzo stara. Tu nawet pozostałości bruku są. Tak to wszystko niszczeje. O. Tam po drugiej stronie te kominy to zakłady chemiczne, Police. Fajne tutaj jest miejsce, lubię tu przyjeżdżać, bo to jest spokój, cisza, można wypocząć, nie ma tego zgiełku miast. No i te piękne, pływające statki. W nocy fajnie może będzie przepływał jakiś, to wam pokażę, takie płynące choinki, kurczę, to pięknie tak wygląda. Tam co, platforma jakaś? Nie, dźwigi jakieś daleko. Nie no, trzeba chyba się skryć już perle, bo zimno. Zamknąłem się w mojej norze, słuchajcie, mam kawę jeszcze. I o dziwo ona nie jest zimna. To jest fajne. No do kawki sobie zjemy, o, trochę słodycza. Skąd zmiana właśnie planów tego wyjazdowego? Zmiana dlatego, że będzie mało czasu, słuchajcie, bo jakbym jechać do Wrocławia, to bo my wyjeżdżamy wieczorem. W nocy, tak późnym wieczorem przyjedziemy na miejsce. Mieliśmy jeździć do Wrocławia na dzień następny. Cały dzień trzeba spędzić w tym zoo. Nogi w dupę wchodzą, już tam byliśmy, to wiemy jak jest. No i właśnie to, że byliśmy już tam. Ja z Adasiem, no to z Adasiem już tam byłem, z całą rodziną byliśmy swego czasu. A z Adasiem na przykład nie byłem w Szklarskiej Porębie, Western City. Po prostu więcej zwiedzimy i pojedziemy w te rejony.
na wodospad Kamieńczyka sobie wejdziemy, no zobaczymy na ile na czas pozwoli. Później jedziemy do tej Oławy, do Muzeum Motoryzacji. No i w drodze powrotnej znowu jakieś zamki może po drodze, w tamtą stronę też może troszeczkę zamków pozwiedzamy. Tylko oczywiście mówię, nie te duże zamki książ i te jeszcze jakiś tam chojnik, tak? Skomercjalizowane gówna mnie nie interesują. No, także zapowiada się fajna wyprawa. Ostatnia 4 została. I heja! Show must go on, trzeba jechać. Obejrzałem film, bardzo świetne kino. Kto nie oglądał, to niech obejrzy. Popiję sobie. O, tu patrzcie, teraz naprawdę piję. O. No tak jakbym tak chciał shorta zrobić, ale wiecie, to, ale to te zero, muszę zakryć zero, że alkoholik pije, nie? Dobre ujęcie. Róbcie shorty. Mam 20 stopni. Na dworzu jest ile? Właśnie, to jest ciekawa sprawa, jest na dworzu 6 stopni na dworzu. Raport energetyczny 62%, 86,8 amperogodziny zostało mi w akumulatorze. I cały czas chodzi, tu widzicie router, ładowałem telefon, laptop, ogrzewanie, no wszystko chodzi. Jestem ciekaw tego panelu solarnego, który przyjdzie, kurde, składany. To musi być petarda. Taka pogoda jak dzisiaj, było pełne słońce. No kurde, ciekawe jak ile amper to będzie dawało. No i ten wentylator w suficie, to będzie petarda, kurde. To będzie petarda. I zamontuję to właśnie jak na urlop teraz pojadę, wrócę, będę miał jeszcze 6 dni wolnego, to wszystko to porobię. No, dobra, słuchajcie, idę spać, widzimy się z samego rana i jutro idę na rower sobie pojeździć, bo jutro też ma być ciepło. Także sayonara di bambino, do wieczora. Co ja gadam? Także sayonara di bambino, widzimy się rano. Hi! Witam z samego rana. Jest godzina 7. Wstałam już. Słoneczko mi tutaj zagląda. Kurna, webasto mokre mnie obudziło, słuchajcie. Bo zapomniałem, gdzie są patrzały. Zapomniałem wyłączyć webasto mokre i kurczę, bo wczoraj sobie włączyłem, jak z pracy wychodziłem rano, o 6:20 miało się załączyć. Zawsze tak sobie włączę, jak jest zimno w nocy, 6:20, o 7 wychodzę, autko jest nagrzane, znaczy się silnik, wchodzę, odpalam, od razu dmucha ciepłem baja. No i zapomniałem i włączyło się, a ono dość głośno chodzi, no i mnie obudziło. O, ale rzeźko. Dobra, zrobimy sobie kawę, a do kawy jakieś żarcie. Kurde, noc bardzo fajna. Fajnie stać na takim prostym terenie, bo jest prosto. Po prostu. O tak. A, to muszę opłukać. A już się nie mogę doczekać pakowania przed wyjazdem. To jest najlepszy moment pod słońcem. I tutaj miałem takie żarcie. O! Ja mam na to ochotę. O, na to. Tikka masala z kurczakiem. I to sobie zjemy. Jak to się robi? To się pewnie podgrzewa w jakiejś wódzicu. Tak, to się podgrzewa chyba w wódzicu. I zalejemy po prostu wrzątkiem, podgrzejemy i będzie tikka masala. I koniec. No kurde, gaz mnie się kończy. Wiecie, tak czytałem opinię tych kuchenek, co podgrzewam, tą co używam cały czas. Jacy ludzie to są pieprznięci niektórzy, to ja pierdzielę. Nie umie się obsługiwać, źle włoży kartusz, albo mam faktycznie uszkodzoną jedną kuchenkę i już hejtuję, że te kuchenki są wszystkie do dupy. Do dupy! Do niczego się nie nadaje, bo się zapaliło. Jak się kuźwa nie umie czegoś używać, albo nie jarzy pewnych rzeczy, to się nie używa takich rzeczy. Głupota ludzka nie zna po prostu granic. Naprawdę. Zobaczcie, ja tą kuchenkę, to jest moja druga kuchenka, bo pierwsza po prostu działała, ale była w takim koszmarnym stanie. Zardzewiała, po prostu farba poodpadała, dlatego wymieniłem. Ja tych kuchenek mam 3 w domu. Jedną dostałem za darmo, bo źle przysłali, to już wam mówiłem kiedyś. No ale sobie chwalę, te kuchenki sobie chwalę.
A teraz chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają mnie, mój kanał. Zwłaszcza dla osób stawiających mi kawkę. Dzięki serdeczne. Naprawdę moje serducho się raduje. No i dziękuję też, że tak licznie kupujecie produkty, a mianowicie produkt Litime'a, tego właśnie tutaj, co mam, ten termosik, czyli akumulatory LiFo PO4 od firmy Litime. No naprawdę nie wiedziałem, że będzie taki odzew zakupowy tych akumulatorów. No wcale się nie dziwię, bo produkty firmy Litime'a, no to jest firma bardziej znana niż innych producentów akumulatorów. I wcale się nie dziwię, że kupujecie te akumulatory, bo naprawdę są świetne. No ja widzicie, cały czas używam. Ja Was nie nabieram, jeżeli chodzi o produkty tej firmy, chociaż mam jeden tylko produkt tej firmy. No i mogę Wam zachwalić, bo sami widzicie, cały czas Wam pokazuję, jak to działa, jak to funkcjonuje. No, jak wiecie, wczoraj Wam pokazywałem, że nie doładowywałem tego akumulatora podczas jazdy, bo zadziałało zabezpieczenie termiczne, ponieważ temperatura akumulatora spadła poniżej zera i ponowne załączenie ładowania następuje po wskoczeniu na temperaturę 5 stopni. Ja akumulator, słuchajcie, wczoraj wyładowałem udało mi się do 6%. Tak, spójrzcie, 6%. O, widzicie to? Jest 6%. I zobaczcie, jakie jest napięcie. 12,5 V. Ciągle 12,5 V, choć akumulator jest prawie rozładowany. Tutaj macie też, zobaczcie, 12,6, żebym nie kłamał. To jest właśnie zarąbista zaleta LiFo PO4, że akumulator, schodząc praktycznie do samego końca, przy samym końcu dopiero to napięcie spada bardzo szybko, ale przy samym końcu, nie tak jak kwasiak ma linię taką spadkową, taką jak skocznia narciarska, jednolitą w dół, no powiedzmy tak, a tu jest bardzo malutki spadek do, widzicie, 94, teraz 94% spadło i jest praktycznie płasko i na samym końcu dopiero będzie gigantyczny spadek w dół. Także tak Wam chciałem pokazać, jak to właśnie wygląda na podstawie tego akumulatora, akurat Litime'a. Fajna sprawa, tylko nie fajne jest teraz, że muszę podładować to. Niestety jeszcze nie mam paneli fotowoltaicznych. Muszę odpalić samochód i podładować trochę ten akumulator, bo nie będę mógł funkcjonować. Nie bójcie się, nie ryzykowałem, rozładowywałem ten akumulator. Wiedziałem, bo tutaj oczywiście macie szacunek. Zobaczcie, przy takim zużyciu tutaj na dole, pod spodem jest 3,2 godziny przy takim zużyciu i padnie całkowicie ten akumulator. Ja to kontrolowałem w nocy, dlatego też nie mogłem za bardzo spać. Budziłem się co chwilę, upatrzyłem, żeby, wiecie, nie wyłączyło mi ogrzewania, bo wyłączenie ogrzewania tak nagle jest niebezpieczne. Dobra, idę odpalić samochód, niech się trochę to zacznie ładować. Maszynę odpaloną. Dobra, zobaczmy, czy się ładowanie rozpoczęło. Już widzę, że się rozpoczęło, bo woltaż tutaj na wskaźniku Webasto działa. Widzicie, ładowanie się rozpoczęło. 8,4 Ah zostało w akumulatorze, 12,7 V. Victron to dba, żeby to napięcie nie było zbyt duże, ładowania na początku. To jest wszystko dla zabezpieczenia akumulatora, dlatego warto, słuchajcie, jeżeli chcecie na dłużej z tego korzystać, to korzystać z fajnych podzespołów, bo to naprawdę fajnie działa. Dobra, my tu gadu, a teraz musimy kawę przycisnąć i ją zrobić, bo w końcu wystygnie. Powiem Wam tak, rozwalają mnie ludzie, którzy udają pasję jakąś, kurczę, na kanałach YouTube, kupują coś, udając, że to jest ich pasją, a potem z tego nie korzystają. To widać ewidentnie, że coś jest, kurde, robione pod content, kupowane pod content. Rozwalają mnie tacy ludzie, śmieszą wręcz naprawdę. No ale każdy ma swój sposób na życie. To do Was należy wybierać, czy wybieracie fałsz, czy wybieracie prawdziwe życie po prostu. No. Chociaż wiem, że dużo ludzi wybiera fałsz i jakieś głupoty, no bo słuchajcie, mało jest, naprawdę jest mało kanałów na YouTubie z prawdziwym takim życiem, z tym, co jest autentyczne, a jak już coś jest, to powiem Wam, że oglądalność jest mniejsza w stosunku do pozerów, którzy pajacują przed kamerą.
Chociażby takie przykład z TikToka, ja już wam mówiłem kiedyś któregoś razu, no kurde, bo no TikTok, wiecie, TikTok jaki jest, jest tam dużo szmelcu, dużo treści, kurde, rynsztokowych, ale pomiędzy tymi treściami rynsztokowymi są też treści wartościowe. No i te treści wartościowe mają wyświetlenia na poziomie, kurde, nie wiem, 50-100 i nagle wpada taka treść, już mówiłem to wcześniej, zdjęcie grochóweczki czy tam fasolóweczki jakiejś z odgłosami pierdzenia, 70 000 wyświetleń, 80 000 wyświetleń, w megapytę polubień. To samo to obrazuje poziom inteligencji dzisiejszych oglądaczy, no widzów, no generalnie, no. Nie wszystkich oczywiście, nie obrażam, oczywiście nie chcę do nikogo obrazić, żeby nikt sobie znowu, kurczę, nie wziął do serca, że coś o nim mówię, tylko po prostu, no taka jest prawda. Sami pewnie też uważacie, że to wszystko schodzi na psy. Ludzie interesują się gównem, generalnie rynsztokiem, a mówię, jak ktoś jest prawdziwy, autentyczny, no ja nie ukrywam, jestem prawdziwy, autentyczny, ja nie udaję, jest jak jest, ale cieszę się, że są ludzie, którzy idą za mną i cieszę się, że poznałem świetnych ludzi, normalnych ludzi. Dobra, już się nie wewnętrzam, bo znowu ktoś coś zrozumie nie tak jak trzeba i będzie myślał, że mówię o nim, jak był gwiazdą i tylko o nim się mówi, no ale nie jest tak. No ale wiecie, jak ktoś ma syndrom odniesienia lub to jest inaczej zwany urojenia ksobne, czyli ja coś mówię neutralnego, a ktoś odbiera to do siebie, no to już, słuchajcie, już jest jego problem. Ja się tym nie będę przejmował, ja teraz będę jadł w ogóle. I to jest dla mnie najważniejsza sprawa. To już się chyba nagrzało, kurczę, tyle jest w tym. O, patrzcie. Już pięknie, pulchnie to wygląda. Dobra, otwieramy, co nie? Wygląda to jak żygi kocie, no ale dobra, zobaczymy, może smakuje jak... Może smakuje inaczej. To jest kurczak tikka masala, dostępny w Biedronce. Ja to chyba kiedyś jadłem. W smaku dobry, ale ten ryż się do niczego nie nadaje, wiecie? On jest twardy. Jego może trzeba było przelać ciepłą wodą. Kurczaka tutaj na próżno szukać. Są jakieś, można powiedzieć, można powiedzieć jakieś resztki. Tu jest kurczak, opyk. Tu. No mało jest tego, mało, no nie opłaca się. Choć samo żarcie jest dobre, nie powiem. Dobra. Jem, smacznego mi życzę, kochani. Ja wam też życzę, moi drodzy. Jedźcie ze smakiem, bo pewnie oglądacie rano, bo rano ten film się ukazuje zawsze. To znaczy, no niektórzy może po południu. Dobra, ględzę. Smacznego. Nie no, wróciłem, słuchajcie, zawsze gorąco mi jak diabie, muszę się rozebrać, bo zwariuję zaraz. Patrzcie, te czwóra jedzie. Dobra, słuchajcie, ja tutaj kopiuję, będę już kończył powoli, lecę na chatę, bo jeszcze muszę się troszeczkę popakować dzisiaj, ponapełniać co nieco zbiorniki na wyjazd, bo później już nie będzie zbyt czasu, także widzimy się w kolejnej odsłonie już na wyprawie na Dolny Śląsk, także zapraszam, bądźcie ze mną, zobaczycie moje przeboje, moje i Adama i zastanawiam się, czy by jeszcze kogoś nie wziąć. Ło, patrzcie, stają przede mną. Kurna, to jest ten raz z rozkładanym. Chyba będą to spać. Ha! Możliwe. Nasi.